Najgorszy rok radomskiego lotniska? Jaka linia lotnicza zamówiła ponad 100 Boeingów 737 MAX 10? Zapraszam na przegląd 10 najciekawszych lotniczych newsów tygodnia. Numer 10. Na lotnisku Wrocław-Strachowice pojawi się nowy przewoźnik. Już wiosną 2026 roku linia lotnicza Transavia będzie realizować loty na trasie Wrocław-Paryż-Orly. Połączenie to będzie obsługiwane 2 razy w tygodniu, w czwartki oraz niedzielę. Pierwszy lot na tej trasie zaplanowany jest na 16 kwietnia 2026 roku. Transavia jest tanią linią lotniczą i wchodzi w skład grupy Air France-KLM. Przewoźnik posiada w swojej flocie kilkadziesiąt samolotów i jest obecnie w trakcie zastępowania Boeingów 737 Next Generation samolotami Airbusa z rodziny A320neo. Numer 9. Linie lotnicze Starlux Airlines odebrały pierwszego z 18 zamówionych Airbusów A350-1000. Samolot o rejestracji Bravo 58551 5 stycznia wykonał ponad 13-godzinny lot z Tuluzy do Tajpej. Maszyna nosi specjalne malowanie 1000 inspirowane włóknem węglowym. Dostawa Airbusów A350-1000 umożliwi przewoźnikowi otworzenie nowych międzykontynentalnych połączeń z Tajpej. Starlux jest bardzo młodą linią. Pierwszy lot przewoźnik wykonał w 2020 roku na trasie Tajpej-Makao. Celem Starluxa jest zostanie jedną z najlepszych linii lotniczych na świecie. Obecnie flota przewoźnika składa się z Airbusów A321neo, Airbusów A330-900, Airbusów A350-900 i świeżo dostarczonego Airbusa A350-1000. W przyszłości do linii mają trafić Airbusy A350F. Numer 8. Wizz Air ogłosił nowe sezonowe połączenie do Krakowa. Samoloty taniej węgierskiej linii lotniczej będą latać z Budapesztu do Krakowa 4 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. Pierwszy lot na tej trasie zaplanowano na 29 kwietnia 2026 roku. Natomiast ostatni samolot z Krakowa do stolicy Węgier poleci 23 października 2026 roku. Nowo ogłoszona trasa będzie obsługiwana głównie Airbusami A321neo. Oprócz tego Wizz Air ogłosił, że już niedługo z Budapesztu polecimy także do Kalamaty, Kefalonii, Warny oraz na Minorkę. Numer 7. 9 stycznia odbył się ostatni pasażerski lot Boeinga 777-200R linii lotniczej ANA w malowaniu Star Wars C-3PO. Maszyna tego dnia wykonała aż 6 lotów. Jej ostatnim rejsem był lot o numerze NH270 z Fukuoki do Tokio. Warto zaznaczyć, że samolot ten nie będzie całkowicie wycofany ze służby, a jedynie zostanie przemalowany na klasyczne barwy linii ANA. Zniknięcie tego specjalnego malowania oznacza koniec ponad 10-letniego partnerstwa japońskiej linii ze Star Wars. Numer 6. Lotnisko Zielona Góra Babimos odnotowało spadek liczby obsłużonych pasażerów w ciągu jednego roku kalendarzowego. W 2025 roku z usług lubuskiego lotniska skorzystało 80 729 osób. Oznacza to spadek liczby pasażerów o ponad 2% względem 2024 roku, kiedy to lubuski port lotniczy obsłużył 82 887 pasażerów. Lotnisko podkreśla, że rok 2025 był istotny z punktu widzenia rozwoju infrastruktury portu lotniczego. W ubiegłym roku lotnisko otworzyło m.in. nową strefę non-Schengen w terminalu. Numer 5. 7 stycznia linie lotnicze Indigo odebrały pierwszego Airbusa A321 Extra Long Range. Samolot o rejestracji Victor Tango November Lima Alpha 6 stycznia wystartował z Hamburga i po długiej podróży z międzylądowaniem w Abu Dhabi przyleciał do Delhi następnego dnia rano.
Świeżo dostarczona maszyna jest nie tylko pierwszym Airbusem A321 Extra Long Range w Indigo, ale również pierwszą tego typu maszyną w całych Indiach. Samolot ten już od 23 stycznia będzie latał na trasie z Mumbaiu do Aten, a od 24 stycznia również z Delhi do Aten. Airbus A321 Extra Long Range linii Indigo może łącznie zabrać na pokład 195 pasażerów. Ma 12 miejsc w klasie Business oraz 183 siedzenia w klasie ekonomicznej. Indigo jest jedną z największych tanich linii lotniczych na świecie. Obecnie przewoźnik operuje flotą ponad 400 samolotów, a dodatkowo ma jeszcze zamówionych ponad 900 maszyn od Airbusa. Numer 4. Port lotniczy Kraków-Balice zapowiedział wprowadzenie systemu ILS kategorii drugiej. Nowy system ma w pełni zacząć działać w pierwszym kwartale 2027 roku. Dzięki wprowadzeniu ILS kategorii drugiej samoloty będą mogły lądować przy widzialności 300 metrów i podstawie chmur nie niższej niż 30 metrów. Ma to znacząco ograniczyć liczbę przekierowanych lotów z Krakowa na inne lotniska z powodu złych warunków atmosferycznych. Balicki Port Lotniczy jest drugim największym lotniskiem w Polsce. W 2025 roku z jego usług skorzystało ponad 13 milionów pasażerów. Numer 3. Linie lotnicze Alaska Airlines zamówiły 5 Boeingów 787 oraz 105 Boeingów 737 MAX 10 z opcją zakupu kolejnych 35 sztuk. Jest to największe zamówienie w historii tej amerykańskiej linii lotniczej. Boeingi 787 mają pozwolić przewoźnikowi na otworzenie nowych tras do Europy oraz Azji, natomiast MAXy 10 umożliwią obsługę krótkich tras z bardzo wysokim popytem. Dodatkowo w tym tygodniu Alaska Airlines odebrała swojego pierwszego Boeinga 7879 o rejestracji November 784 Hotel Alpha. Samolot ten wykonuje już rejsy z pasażerami, latając z Seattle do m.in. Tokio czy Seulu. Co ciekawe, do tej pory samoloty Alaska Airlines na kadłubie nosiły naklejkę Proudly All Boeing, natomiast nowy 787 ma naklejkę Proudly Boeing. Spowodowane jest to przejęciem linii Hawaiian Airlines, która posiada w swojej flocie Airbusy A321neo oraz Airbusy A330. Numer 2. Linie lotnicze Cathay Pacific oficjalnie rozpoczęły obchody swojego 80-lecia. Z tej okazji przewoźnik zaprezentował Airbusa A350-900 w specjalnym jubileuszowym malowaniu. Dodatkowo w najbliższych tygodniach linia lotnicza planuje pokazać drugą maszynę w tym specjalnym malowaniu, a dokładniej towarowego Boeinga 747-8F. Podczas rozpoczęcia obchodów zostały również zaprezentowane zabytkowe mundury personelu pokładowego. W 2026 roku linia planuje, aby od 1000 do 2000 członków personelu pokładowego, jak i naziemnego nosiło retro mundury podczas służby. Historia linii rozpoczęła się we wrześniu 1946 roku i od tamtej pory przewoźnik rozwijał się wraz z Hongkongiem. Cathay Pacific jest obecnie jedną z najlepszych linii lotniczych na świecie, a w swojej flocie posiada m.in. Boeingi 777-300ER czy Airbusy A350-1000. Numer 1. Polskie porty lotnicze opublikowały dane odnośnie liczby odprawionych pasażerów w 2025 roku na lotnisku Warszawa-Radom. Rok 2025 okazał się najgorszym od czasu ponownego uruchomienia lotniska w Radomiu. W 2025 roku radomskie lotnisko obsłużyło tylko 95 646 pasażerów. Oznacza to spadek o ponad 15% względem 2024 roku, kiedy port lotniczy odprawił 112 629 pasażerów. Natomiast w pierwszym roku wznowionej działalności, czyli w 2023 roku, z usług radomskiego lotniska skorzystało ponad 104 000 pasażerów. Taki spadek liczby pasażerów rodzi pytania o przyszłość lotniska. Władze portu lotniczego podkreślają, że obecnie prowadzone są różne analizy rynkowe, a szczegółowy plan działania ma zostać zaprezentowany w lutym 2026 roku. I
to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu lotniczych wiadomości. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!